Cześć wszystkim, moi drogi widzowie. Jak wiecie, mieszkamy w Polsce już 4,5 roku i teraz przyjechaliśmy na Białoruś odwiedzić rodzinę. Pomyślałam, że pokażę Wam, jakie są tutaj ceny. Wiem, że wiele Polaków ciekawie, czy na Białorusi jest taniej niż w Polsce i dlatego razem pójdziemy do sklepu, do szpitalu, do kawiarni i do stacji paliwowej. Pokażę Wam ceny i opowiem, co mnie zaskoczyło po kilku latach życia w Polsce. No to zaczynamy! To typowy sklep, hipermarket, podobny do polskiego Lidla czy Auchana. Sprzedaje się tu nie tylko artykuły spożywcze, ale także wiele innych rzeczy. Kiedyś pracowałam jako kasjer w takim sklepie. Są tu również różne mniejsze sklepiki, apteka i salon fryzjerski. Strzyżenie dziecka na przykład kosztuje około 20 zł, taniej niż w Polsce. Od razu widzę, że nie wszystko jest tańsze. Sprawdzimy razem. Tutaj jest wszystko dla dzieci, pampersy. Napiszę ceny w złotych, żeby było wszystko zrozumiałe. Taka firma, nie wiem, w sklepach polskich nie przydaje. Nie wiem, czy jest taka firma w Polsce, ale to producent albo białoruski, albo jeszcze duży pieluch Białoruskie, bo tutaj tak? napisane Biel M. Jeszcze duży pieluch mają z Chin, takich tanich. Tak. Bardzo dużo Huggies, Pampers firmy. Jest polska firma Dada. Nie ma. Było, Ale można znaleźć na rynku, tak? Można kupić, tak. Kiedy można? bazarze, Kiedyś można tak, było, no. teraz nie wiem, można albo nie. Co mnie podoba się w Białorusi, że tutaj bardzo duży taki wybór dla dzieci, takie różne pióreszki, nie wiem jak to po polsku. To bardzo smaczne. To jest najlepsza. Tak, ta ptyszka bardzo smaczne. W Polsce nie taki duży wybór, tak? Tak. Bo kiedy Adrianka urodziła się w Polsce i ja kupowała w sklepie, no to tam był nieduży taki wybór tego, jak pytanie będzie, tego jedzenia dla dzieci. Ale od razu można zauważyć duże różnice w cenie pomiędzy tym jedzeniem, które jest białoruskie i dalej, które importowe, ten sam Gerber. Ile kosztuje? 5 rubli, 5,5, ta ptyszka 1,5. Nawet 3 razy. No tak. Також w sklepie można znaleźć zabawki dla dzieci, dla różnego wieku. Duży wybór majoneza. Cena taka. Tutaj jest śmietana. W Białorusi bardzo smaczne produkty mleczne. Tak, mleczne, bardzo smaczne, smaczniejsze niż w Polsce. No, ja tak myślę. Niż w całej Europie. Tak, No, smaczniejsze. I widzicie, jaki duży wybór. Może być wy wpierw widzicie taki wybór. No, a tutaj u nas jogurty. Tak samo duży wybór. Zobaczcie. To wszystko różne jogurty. Wybieraj co chcesz. Tak, żeby zrozumieć jakiego duże, wstawimy ten wózka. I takich No tak. wózków jest, w długość można wystawić ile? No, z 8 sztuk, no, bardzo duże takie. No. Ceny na jogurty. Savushkin to дуже popularna taka firma.
to twaróg Savushkin, to jogurty jak napój, też twaróg, jogurty, a tutaj jogurty no, w takiej upakowce. Reklama Savushkina. Że nie w ostatnim wideo albo przedostatnim mówiła, że w Polsce nie ma reżenki. Reżenki, tak. Reżenki, tak. Albo nie ma, albo nie możemy my znaleźć, ale w Białorusi kupowaliśmy zawsze taką różową pokrywką, bardzo ładna, 3,6%, bardzo smaczna. Kto nie widział moje wideo wcześniej, które ja nagrywałam pro produkty w Polsce, które mnie zaskoczyły, to ja mówiła w tym wideo pro rяженку, że bardzo lubię rяженку, ale w Polsce nie sprzedaję ten produkt. Produkty mleczne na Białorusi są bardzo smaczne. Mleko i inne produkty mleczne mają krótki termin ważności. Dlatego zawsze są w lodówce. Dzięki temu są świeże i bardzo smaczne. I jeszcze co chciałabym powiedzieć, że jest jedna różnica w Białorusi. Mleko w sklepach w takich workach można znaleźć. To nie jest to niezwykłe dla Polski. Kto jeszcze nie był w Białorusi albo byłem, ale nie próbował, to zapraszam zawsze na takie syrki, nie wiem po rosyjsku to syrki, no ich bardzo duże, najsmaczniejszy myślę, że ten syrok z takim miszem, on kosztuje około rubla, trochę więcej niż złotówka, ale jest bardzo smaczny, on w środku jest taki tworog, ale słodki tworog, taki, a z zewnętrznej strony oni są czekoladowe. A tutaj cały rozdział z rybą suszoną. Po prawie 5 latach w Polsce już przyzwyczaiłam się do polskich cen, dlatego teraz łatwo mi porównać. Na przykład mięso. Moim zdaniem mięso na Białorusi jest droższe niż w Polsce i to naprawdę mnie zaskoczyło, bo w Polsce my możemy kupować mięso codziennie, a na Białorusi nie. Влад, a kurczaka na przykład na Białorusi droższe niż w Polsce albo nie? Mięso w Polsce jest drożej, wieprza, tak, albo krowy, ale kurczak jest trochę taniej. Nie silno, ale taniej niż w Polsce, tak, 100%. Tutaj można też znaleźć duży wybór smacznych, prażonych nasion słonecznych. W Polsce też są pestki słonecznika, ale dla mnie to białoruskie są smaczniejsze. Polskie są bardziej twarde. A teraz idziemy do owoców i warzywa. Tutaj też widzę różnice. Niektóre owoce kosztują więcej niż w Polsce. Na przykład arbuz, ale muszę powiedzieć, że arbuzy na Białorusi są bardzo smaczne. Tak samo i melon. Melon też bardzo smaczny. No i oczywiście ziemniaki na Białorusi kosztują 2 rubli. My te ziemniaki 2,5 rubli.
Tutaj kwas kosztuje około 4 zł. W Polsce można go kupić głównie w ukraińskich sklepach, ale 3 razy droższy. Kaszy na Białorusi, kasza greczana kosztuje 2,5 rubli. Tutaj możemy zobaczyć ris. Ris 2,2 rubli. Tutaj jest różny ris. Jest i po 3 rubli, i po 1,5 rubli pół kilo. A tutaj można zobaczyć makarony. Tak, na przykład dawajcie zobaczymy Barilla. Barilla szpaghetti kosztuje 4,5 rubli. 600 gramów takich makaronów kosztuje 4 rubli. Jajka najbardziej taniej niż w Polsce. Kosztuje 4 i na przykład 3 69, tak, rubli. 10 sztuk. Tutaj 4 rubli. No, w Polsce drożej. Na Białorusi jest duży wybór gotowych tortów na urodziny i inne okazje. Można też kupić tort na wagę. To bardzo wygodnie, jeśli nie potrzebujecie całego tortu. Jeszcze bardzo smaczny produkt w Polsce to Taka kiełbasa. kiełbasa wariona. Kiełbasa. Pół kilo 5 rubli. W Polsce nie ma takiej kiełbasy, Bardzo ale nie, rzadko my w tak, Polsce można no. znaleźć w Aszanie na przykład, ale ona nie taka smaczna. A to, jak to będzie, palчики obliżysz. Myślę, że wy mnie rozumiecie. A tutaj popularny czekolad na Białorusi Alenka. Firma Komunarka. Bardzo smaczny. Ja wzięła do Polski ile upakowek, nie wiem, tutaj 5. Bardzo smaczny Alenka. Tu jest trüffel, tak samo Komunarka. Jest Alenka mniejsza, na przykład jest taka, nie wiem, czerwona czapka, jak to po polsku, miszka na poляnie. Misza na pole, na poляnie. Na Białorusi piwo często sprzedaje się w dużych butelkach. To jedna z różnic, które od razu zauważyłam. Można kupić butelki 1,5 litra, 2 litry, a także standardowe pół litra. W Polsce takie duże butelki nie są tak popularne. Получается? Ну co, troszkę tak zrobiliśmy zakupy Додому. do domu, Prezenty. i u nas co u nas tutaj, co wyszło u nas po kosztach? 200 rubli. Po 200 rubli za 3 worki, tak, no tutaj dużo. От. Nie wiem, będę domu pokazywać wszystko, co kupiliśmy, ale tutaj wszystko takie Ale to prezenty, zefir, wchodzicie. no tak, z czekoladki, semeczki, tutaj syrki, ryba suszona. От. No co, idziemy? Żenia już została się w aucie, a ja poszedł wam nagrać ceny na paliwa. I tak, co my tu widzimy, 95 2,69, 92 takiego w Polsce już nie widziałem od dawna,
2,59, diesel taka sama cena jak u benzyna 95, no i gaz rubel 30. To nawet najtaniej. AdBlue 3,4. O, jest AdBlue, takie jest drogie? To ja wcześniej nie zauważyłem tego. Zatankowaliśmy samochód do pełna i muszę przyznać, że bardzo miło było tankować. W Polsce za pełny bak płacimy około 360 zł, a na Białorusi tylko 187 zł. Różnica jest naprawdę duża. Poszliśmy na kawę do kawiarni. Miło zaskoczyły mnie ceny. Latte kosztuje tutaj tylko około 6-7 zł. W Polsce takie latte kosztuje przynajmniej 15 zł. Różnica jest naprawdę duża. Con el convito en tu aparte. En VIP con faldita se ve bien chimbita. Está puesta pa'l party. Un perrito necesario. Con el convito en tu aparte. En VIP con faldita se ve bien chimbita. La cosa clara, si tiene gato no me... Chcę zrobić badanie krwi na ferrytin dla siebie i dla Milany. Zobaczymy, ile to będzie kosztować. Dla Białorusinów i osób, które mają pobyt, jest taniej, a dla obcokrajowców drożej. Przyjechaliśmy w taki szpital wojewódzki, główny w Brześciu. Idziemy na pobranie krwi. Tak, ja też pójdę do pobrania. Mnie potrzebuję tylko magni, krew na magnezę, jak to tak nazywa się, pobrać. I co jeszcze powiedzieć? No, tak, witamina D3, bo zwykły D, ale u mnie to jest wszystko w porządku, tylko tak, no. To nie przychodnia, to szpital wojewódzki, ale przy tym około tego szpitalu jest, albo w środku tego szpitalu jest taka, no można powiedzieć tak, jak przychodnia. Tutaj zobaczcie, zrobili takie nowe wejście. No, wcześniej tego nie było. I teraz chodzimy. Idziemy, nie chodzimy. Taki reception. A gdzie Milana? Jak ciebie przychodnia? Wszystko napisane po rosyjsku, tak? Wszystkie kabinety. Czasy pracy z 8 do godziny pracy, tak. Ale windy tylko. No, to winda. U windy jest swoje godziny pracy? Tak, no. Ale na górze było napisane, że cały czas. Cały czas. Cały czas? Taki mały. Маленький лифт. Lusterko. No. Ну, то не побольше. Все такие старые еще. Na dworze padał deszcz i u mnie moja grzywka zakręciła się. Żeby zrobić badania, potrzebno zapełnić taką umowę. No, taki wniosek każdy raz. Badania Włada Magni 4 rubli. Tutaj napiszę w złotych. Już wszystko. Wyniki badań przyjdą na e-maila.
Зробiliśmy takie nieduże zakupy. Tutaj kasa samoobsługowa jest tak samo i skanowali towar. Ale tutaj taka sytuacja, że można skanować towar i z paragonem iść do innego miasta, żeby готовкой, как рассчитаться будет? Żeby rozliczyć się gotówką. W Polsce u nas na kasie samoobsługowej tylko można kartą, a tutaj i kartą, i gotówką. Тема. Трохи не działa. Бат сканує. Wzięli takie krewetki, tutaj 2,5 kg. Ale mieliśmy, Adrianki na urodziny. mieliśmy balon z tym, Товар на платформу 3. mieliśmy problem z tym lodem, bo musimy się skanować na początek. A ty myślisz, że ciebie słychać, tak? Положите товар на платформу 3. Mikrofon u mnie, a Влад mówi, że tak. Pojedziemy na Dobrze. zewnątrz i teraz powiem. Tutaj daj nagrywam, jak wygląda ta fiskalna. kasa samoobsługowa, tak. Tak? I 118 rubli za te zakupy. Tutaj prezent dla Adrianki na urodziny. Освободите контроль Kupiła платформы. 2,5 kg. taki antystres tutaj i żeby robić kartinę z strazami. Nie wiem jak to po polsku prawidłowo. Kartina z strazami. Tak. Bierzemy paragon, skanujemy. Сканируйте, кричак. Tak? I co? Ой, i что? I рассчитываем. 38 может будет Нет. по карте. Taka niezwykła sytuacja, ale bardzo interesująca. Tak, Влад? A? Ja говорю, niezwykła, tak? Sytuacja z Tak, no kasą. to pierwszy raz tak, że no, chodzili na kasie fiskalnej, a potem išli do kogoś pana. Ja by chciała, żeby w Polsce taka sama No. kasa była, tak? Żeby na kasie można było i gotówkę, i kartą. Kartą płacić. Byłoby fajnie. A to jest hurtowy sklep. I tutaj od 2 sztuk potrzebno wziąć jakieś rzeczy, na przykład taki korm dla kotów. Tutaj od 2 sztuk będzie 12 rubli, a tak jeżeli jedna sztuka to 12. No tak trochę wygodniej osobiście, jeżeli duża rodzina jak u nas, to, no to tak może być wygodniej. Tutaj tylko alkohol nie idzie po promocji, bo po promocji może wziąć alkohol tylko osoba z działalnością jednoosobowej. A zwykli ludzie tylko jedna sztuka po zwykłej cenie. Tak, i co wam pokazać? Tak, no na przykład taki wódka Swajak, 1 litr będzie kosztować taka cena, taka. Napiszę w polskich złotach, żeby było wszystko jasne. Tak, zrozumiałe. Nie jasne, zrozumiałe. Tak, tutaj szampanskie. Nie wiem po polsku szampanskie. No to nie tak będzie. Wino, gazowane wino, albo jak to. Tak, taka cena. Zobaczcie, jakie duże syry można kupować. Tutaj, tak, tutaj za 1 kilo cena napisana.
А в упаковці ілі тут кіло. От, знайшла, знalezла. 7,5 кіло. Ну, 7,5 кіло. Влад, як мислиш, 7,5 кіло сира? Мама, смотри, я нашла. Ее все блогеры ели. Все блогеры Так его вже- ели. Все. Жабки у нас в Польщі. Ну, это было такое лавовое. А нам же Лава, именно лава, такое. так. Именно такое, это такое, точно такое же. По-польськи. Takie same lody. Ja bardzo dużo blogerów takich, no, które rozmawiają rosyjsko jakby i to są naprawdę bardzo fajne lody. Jadłam takie coś podobnego, tylko że w Polsce z żabki, ale na pewno wiem, że to będzie o wiele lepsze i tylko bardzo chciałam to. A nie wiedziałam, że to jest w Białorusi, myślałam, że tylko w takich innych stronach. A myślałam, że to jest w Białorusi. Я думаю, что хватит. У нас почему-то, не знаю, почему очень дорогое. To już koniec filmu. Mam nadzieję, że to porównanie było dla Was ciekawe. Napiszcie w komentarzach, która cena zaskoczyła Was najbardziej. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!